Flet i Apokalipsa to zbiór prós Aleksandra Janty z 1964 roku, wydany na emigracji. Ciekawe, że książka ukazała się dzięki przedpłacie. Zamiast oficyny napisano nakładem czytelników. Na końcu znalazło się ponad 10 stron nazwisk osób, które złożyły się na wydanie tej książki. Pięknie nazwanych przedpłacicielami. Na Flet i Apokalipsę złożyło się 8 opowiadań, Ręce i podsłuch, Lustro, opowiadanie tytułowe oraz dłuższa proza Skazań na życie. Do tego wszystkiego, żeby dodać jeszcze jedną wydawniczą ciekawostkę, książka zawiera wkładkę zatytułowaną Przedmowa do Fletu i Apokalipsy, interesujące świadectwo trudności finansowych i organizacyjnych, z jakimi borykała się literatura emigracyjna. Aleksander Janta Połczyński był pisarzem, reporterem i dziennikarzem. Zaczynał od reportaży z Rosji Sowieckiej z 1933 roku. W głąb ZSRR. Jako korespondent wojenny uczestniczył w walkach 1940 roku we Francji i trafił do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w 1942 roku. Był uczestnikiem francuskiego ruchu oporu, a następnie żołnierzem pierwszej polskiej dywizji pancernej. Po wojnie przebywał w USA. Napisał m.in. znaną książkę Wracam z Polski, w 1949 roku wydaną, będącą świadectwem pierwszych powojennych lat w Polsce. Wracając jeszcze do pozycji Flet i Apokalipsa. Warto dodać, że po pierwsze, książka zawiera dedykację autora dla znanej postaci owego czasu Edmunda Osmańczyka, publicysty, politologa oraz posła sejmów PRL-owskich. Po drugie, okładkę przygotował Anatol Girs, drukarz i wydawca, typograf ze słynnego przed wojną duetu edytorsko-graficznego i firmy Atelier Girs-Barcz, a na obczyźnie właściciel oficyny warszawskiej na obczyźnie. Wielce wartościowe świadectwo literatury emigracyjnej. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów autografy, wydawnictwa emigracyjne, literatura piękna polska oraz edycje znanych ilustratorów.